Witajcie kochani na kanale Twój Kosmetolog. Dzisiaj chcę dla Was omówić temat mycia twarzy, prawidłowego demakijażu. Także dzisiaj opiszę Wam krok po kroku, jak powinien wyglądać prawidłowy demakijaż, ale również mycie twarzy zarówno rano, jak i wieczorem. Dowiecie się, kto z nas powinien myć twarz zarówno rano i wieczorem i czy to w ogóle jest niezbędna opcja dla każdego. Więc podzielimy sobie to wszystko pod względem typów cery, rano, wieczór, osoby, które noszą makijaż i te, które go nie noszą. Także wszystko po kolei Wam dzisiaj wytłumaczę. Opiszę Wam też produkty do mycia twarzy, ponieważ jest ich dosyć sporo. Też sobie rozróżnimy, czym one się tak naprawdę różnią. No i co? Zostańcie ze mną do końca. Myślę, że kilka rzeczy może Was zaskoczyć. Subskrybujcie kanał i kciuki w górę pod tym filmem. Również będzie mile widziany. Codzienne mycie twarzy jest tak naprawdę konieczne. Zarówno tak jak my myjemy się codziennie, myjemy nasze ciało, no to tak samo nasza twarz również musi być umyta. Z tego względu, że jest narażona, właściwie zwłaszcza ona jest narażona na różne czynniki środowiskowe, na różne zanieczyszczenia środowiskowe, takie jak pył, jak kurz, ale też nadmiar naszego sebum, które gromadzi się na powierzchni skóry, również jest zalecane, aby troszeczkę się go pozbyć. Z drugiej strony nie możemy wpaść w taką pułapkę, mówię tutaj do cer tłustych zwłaszcza, aby też zbyt często myć tą twarz, ponieważ wtedy możemy mieć efekt odwrotny od zamierzonego. Gdy za bardzo będziemy chcieli tą twarz zetrzeć z tego sebum, naturalnej naszej bariery, to również ona może nam się tym odwdzięczyć, że jeszcze więcej będzie tego sebum produkować, a jednocześnie stanie się taką cerą tłustą i jednocześnie odwodnioną. Więc nasza bariera hydrolipidowa będzie tutaj zaburzona. Więc więcej niż 2 razy dziennie raczej nie zalecamy mycia naszej twarzy. Więc też, żeby nie popaść jakby w tą drugą skrajność, natomiast jak najbardziej twarz należy umyć. Ale czy rano, czy wieczorem, to też będzie zależne właśnie od naszego typu cery. Na pewno warto zwrócić uwagę na prawidłowy demakijaż. To jest w ogóle must have prawidłowej pielęgnacji. Bez tego pielęgnacja po prostu nie może się udać, ponieważ wszystkie składniki aktywne, które chcemy, żeby weszły do skóry, żeby zadziałały, no nie będą mogły tego zrobić, jeżeli nasza twarz będzie zanieczyszczona. Dlatego to jest bardzo ważny punkt i za chwilkę Wam opiszę, jak to powinniśmy robić, ale na wstępie warto zaznaczyć, że różne takie zanieczyszczenia, które przyczepiają się, że tak powiem kolokwialnie, do naszej twarzy, mogą być zarówno rozpuszczane w tłuszczach, jak i w wodzie. Dlatego też bardzo ważny jest dobór odpowiednich produktów do mycia twarzy, których mamy na rynku obecnie bardzo, bardzo dużo. No i właśnie, możemy zarówno znaleźć z tą fazą olejową produkty do mycia twarzy, jak i na bazie wody. One się różnią i bardzo często zalecane jest ich łączenie, o czym będzie w następnym kroku. Natomiast co możemy znaleźć do demakijażu twarzy? Na pewno różnego rodzaju olejki do mycia twarzy, które już w sobie emulgują, czyli jest to taki specjalny preparat do demakijażu. Nie są to czyste oleje, ale też z innymi substancjami, które powodują tę emulgację i bardzo łatwo później je zmyć wodą. Bardzo dobrze rozpuszczają makijaż i to jest ich główna funkcja. Ale też mamy mleczka, które również mają tą bardziej tłustą formułę. Mamy też płyny micelarne bądź żele micelarne, bardziej ta opcja wygodniejsza, żeby nie używać wasików, które mają tak zwane micele w sobie, czyli takie związki, które są takie amfifilowe, czyli zarówno działają na cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach, jak i w wodzie, więc działają tutaj dwojako. Więc ten, kto nie lubi takich tłustszych substancji, no to może sięgnąć po płyn micelarny, ale mamy też pianki, mamy żele, mamy jakieś emulsje, często one są właśnie już na bazie wody. Oczywiście takie produkty dzisiaj powinny również mieć funkcje pielęgnujące, więc przede wszystkim powinny dobrze nas oczyścić, zawierać te środki myjące, ale również powinny, czy rozpuścić makijaż, ale również powinny też nas odżywić naszą skórę, nawilżyć bądź zadziałać na przykład oczyszczająco sebostatycznie, więc to wszystko zależy, jaki mamy typ skóry i dzisiaj mamy naprawdę dobry i duży wybór, jeżeli chodzi o te produkty. No i nie wspomniałam jeszcze o jednym produkcie, o glinkach.
Ja o myciu buzi glinką też wspominałam w moim filmie o glinkach, bo ona też ma takie zastosowanie. Mówię tutaj o glince zwłaszcza białej, czyli kaolinie, najdelikatniejszej formie glinek, która nadaje się dla każdego typu cery, a również możemy nią myć swoją twarz. Ale głównie jest to zalecane raczej na poranki, bądź ewentualnie na ten drugi etap demakijażu, o którym za chwileczkę powiem. Więc jak widzicie, mamy różne preparaty, zarówno na bazie wody, jak i tej olejowej, czy micele, i one wszystkie służą właśnie do mycia twarzy. Nie są zalecane do mycia twarzy mydła. Tak naprawdę mydła nie są zalecane w ogóle do mycia już ciała, czy nawet rąk. Mamy dzisiaj różne płyny, które do tego służą, a dlatego, że mydła mają bardzo wysokie pH, bardzo zasadowe. Nasza skóra jest lekko kwaśna, więc zanim wróci do tej równowagi, to trochę czasu to potrafi zająć i w związku z tym możemy mieć na przykład problemy jakieś trądzikowe, jeżeli chodzi o twarz, jeszcze bardziej je pogłębić, albo możemy mieć skórę przesuszoną, wysuszoną, podrażnioną, więc mydła nie są zalecane, zwłaszcza jeżeli mówimy o twarz, która jest taka delikatna i tutaj boimy się na przykład różnych wyprysków, zwłaszcza mając cerę problematyczną, czy nie chcemy nadmiernego wysuszenia, więc mydła absolutnie nie. Żadnych mydeł do mycia twarzy nie używamy, mamy mnóstwo preparatów, które do tego służą. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, dlaczego mydła są niewskazane, no to zobaczcie mój film, gdzieś tu u góry będzie odnośnik właśnie o mydłach i o zaburzonym pH skóry. Odpowiedni preparat do mycia twarzy przede wszystkim też nie powinien właśnie zaburzać naszego naturalnego pH, więc te pH powinno być takie raczej obojętne. Też warto wspomnieć, że każdy preparat myjący, czy to do makijażu właśnie twarzy, musi być zmyty wodą. Nie ma czegoś takiego, że zostawiamy na przykład płyn micelarny i go nie zmywamy. To nie jest tonik, to są dwa różne zupełnie preparaty do innych rzeczy przeznaczone, więc zawsze produkty do mycia, które mają środki myjące, musimy zmyć wodą, aby ta skóra nie była podrażniona, przesuszona, no bo tak się właśnie może stać, jeśli tego nie będziemy robić. No i przejdźmy sobie teraz do konkretów, czyli do konkretnego schematu, co powinniśmy robić rano, jak i wieczorem. I zacznę sobie od wieczora, czyli od końca, ponieważ ten wieczór jest najbardziej istotny. Jeżeli zrobimy tutaj wszystko jak należy i bardzo dokładnie, no to wtedy też to ma przełożenie na całą pielęgnację, no bo oczywiście wszystkie składniki aktywne lepiej się będą wchłaniały i nie będzie problemu, że skóra nasza na przykład ma jakieś wypryski i inne nieprzyjemności. No więc tak, zacznijmy sobie od demakijażu, czyli tą wersję dla osób, które noszą makijaż, czy to lekki, czy ciężki, nieważne, ale mają jakikolwiek makijaż. I co wtedy powinniśmy zrobić? Powinniśmy zrobić dwuetapowe oczyszczanie twarzy, ponieważ tutaj mamy zarówno składniki, zarówno cząsteczki, które rozpuszczają się w tłuszczach, jak i w wodzie. I ten makijaż na początku powinien być rozpuszczony, czyli tutaj używamy w pierwszym etapie demakijażu jakiś preparat taki właśnie olejowy, czyli ten właśnie taki olejek, który emulguje, nie mówię o czystym oleju, ale o specjalnym preparacie właśnie na bazie olejowej, albo może to być mleczko, które również jest tłuste, albo może to być ewentualnie płyn micelarny, jeżeli nie chcemy właśnie używać tych tłustych preparatów, ponieważ on też ma takie właśnie dwojakie działanie i zarówno działa na cząsteczki rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach. Natomiast lepiej użyć tego żelu micelarnego, który właśnie możemy rozprowadzić na twarzy. No i właśnie taki preparat, czy to olejowy, czy ten płyn micelarny, czy mleczko, rozprowadzamy na naszej twarzy zwilżonymi dłońmi, więc robimy kolistymi ruchami masaż twarzy. Robimy sobie tutaj też oczywiście okolice oka, na zamkniętych oczach sobie cały tłuszcz domywamy i ma być to przyjemny, delikatny masaż, który nie trze skóry, a jednocześnie wszystko dobrze się rozpuszcza. Dobry preparat zrobi to bez problemu. No i następnie oczywiście zmywamy wszystko wodą. Nie może być takiej sytuacji, że zostanie nam jakaś obwódka czarna pod oczami. To wszystko powinno być domyte, ale po to jest też ten drugi etap właśnie demakijażu. Czyli po tym, jak zmyjemy ten pierwszy preparat wodą, to używamy preparatu na bazie wody, czyli albo pianki, albo jakiegoś żelu, emulsji. Często pianki są zalecane dla cer takich suchych, wrażliwych, a te żele
żele bardziej dla cer tłustych czy mieszanych. No i wtedy również nakładamy ten preparat na dłonie, robimy znowu ten masaż i wszystko następnie spłukujemy. I wtedy mamy pewność, że wszystko zostało domyte i naprawdę gwarantuję Wam, że po X czasie zauważycie naprawdę ogromną różnicę. Nie chcę mówić konkretnie po ile, bo to na pewno nie będzie dzień, dwa. Ale po dłuższym czasie stosowania zobaczycie, że i zaskórników jest mniej, i ta skóra jest taka gładsza, czystsza i te składniki też aktywne z innych preparatów kosmetycznych będą się lepiej wchłaniały. Także naprawdę polecam Wam ten sposób. Wszystko dokładnie zostaje domyte. Więc pierwszy etap, preparat na bazie olejku, który najlepiej emulguje, więc łatwiej go później domyć, bądź ten płyn ewentualnie micelarny, jeżeli nie lubimy takich tłustych kompozycji, czy mleczko. I następnie właśnie ten preparat na bazie wody, czy to pianka, czy żel, tutaj do wyboru, do kolorów. Wszystko oczywiście spłukujemy wodą. I później przechodzimy do następnych etapów pielęgnacji. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy nie miałyśmy makijażu akurat w tym dniu? Siedziałyśmy cały dzień w domu, miałyśmy wolne i nie używałyśmy nic z kosmetyków kolorowych, nie używałyśmy też filtra przeciwsłonecznego. Wtedy jak najbardziej można użyć tylko jeden etap demakijażu, znaczy to nie demakijażu, po prostu mycia buzi, więc używamy sobie czy to pianki, czy żelu, czyli tych preparatów z drugiej grupy oczyszczania twarzy. Oczywiście nie zaszkodzi, jeżeli zrobimy dwa etapy, możemy to zrobić, tylko na przykład krótszy czas to robimy, ale no, nie ma takiego obowiązku, możemy zrobić tylko ten jeden etap, czyli pianka bądź żel. Natomiast jeżeli nie miałyśmy makijażu, czy w ogóle nie nosimy makijażu, ale nakładałyśmy filtr przeciwsłoneczny, czyli zakładam, że wtedy wychodziłyśmy z domu, no to wtedy też zalecam dwuetapowe oczyszczanie twarzy z tego względu, że filtr przeciwsłoneczny, jaki by nie był, jest jednak tłustym preparatem i naprawdę ciężko go domyć, nawet jak macie dzieci i nakładacie filtry w słoneczną pogodę, najczęściej zapewne na buzię dziecka, też widzicie, że później ciężko ten filtr domyć, ale go trzeba zmyć, on jest ciężkim preparatem i właśnie dlatego jest zalecane to dwuetapowe oczyszczanie, czyli najpierw preparat tłusty, no bo taka jest zasada, że tłusty zmywa tłusty, a później, żeby wszystko jeszcze ładnie domyć, właśnie jakaś pianka bądź żel. Więc też jest to bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. No i właśnie, jeżeli chodzi o poranne mycie twarzy, przejdziemy sobie teraz do tego pierwszego punktu, no to tutaj wszystko zależy od tego, jaki mamy typ cery i być może nie każdy z Was się ze mną zgodzi, ale ja to już obserwuję od lat i takie jest moje zdanie, że nie ma konieczności mycia twarzy rano, pod warunkiem, że nie mamy cery tłustej, nie mamy cery mieszanej, cery, która jest też problematyczna, czy cery, która właśnie ma nadprodukcję tego sebum. Jeżeli budzimy się rano, czujemy, że ta skóra jest taka lepka, tłusta, że te sebum przez wieczór się wyprodukowało w sporej ilości, no to wtedy jak najbardziej mycie twarzy rano również jest zalecane. Ale tutaj wystarczy jeden etap, czyli pianka bądź żel, te preparaty z drugiego punktu oczyszczania twarzy i wtedy po takim odświeżeniu buzi, po zmyciu tego preparatu przechodzimy dalej do dalszych punktów pielęgnacji. Więc wtedy jak najbardziej tak, warto tą twarz umyć, natomiast jeżeli mamy cerę suchą, wrażliwą, taką cerę, która się przez nos nie napracowała i nie czujemy w ogóle tego sebum na skórze, a w zasadzie czujemy wręcz nawet ściągnięcie i suchość, to ja naprawdę nie widzę potrzeby, dlaczego miałabym tą twarz jeszcze rano umyć, skoro wieczorem zakładam, że zrobiłam to dokładnie. Dodatkowo oczywiście zakładamy, że dbamy o higienę i dbamy na przykład o zmianę poszewek, poduszek, no to też już bez przesady, dlaczego mam dodatkowo naruszać tą barierę hydrolipidową. Oczywiście dzisiaj mamy dobre preparaty, i one są w porządku dla naszej bariery hydrolipidowej, ale jednak zawsze jest to jakaś ingerencja. Jeżeli mamy taką cerę właśnie suchą, wrażliwą, no to tutaj uważam, że nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej konieczności. Oczywiście to też zależy od Was. Jeżeli tak się lepiej czujecie i widzicie, że Wam to służy, no to róbcie tak. To nie jest żaden zakaz. Natomiast uważam, że nie ma takiego obowiązku i nic się też nie stanie, jeśli rano tej twarzy po prostu w tej sytuacji nie umyjecie.
Nie wspomniałam również o myciu twarzy czystym olejem. W zasadzie chodzi tutaj o pierwszy etap demakijażu. Zamiast tych preparatów emulgujących, gdzie mamy tu fazę olejową, to też niektórzy lubią myć, w zasadzie oczyszczać tą twarz z makijażu właśnie zwykłym olejem. Natomiast ja osobiście jestem troszkę sceptyczna do tej metody. Tutaj trzeba naprawdę dobrze ten olej dobrać do typu cery, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby nie zatkać tych porów i żeby nie było przykrych niespodzianek. I minusem tego jest na pewno to, że ciężko po prostu taki olej z twarzy domyć, więc często może być tak, że nie domyjemy tego oleju i wtedy jakieś przykre niespodzianki na twarzy nam się mogą pojawić. Dlatego ja mówiłam tutaj o preparatach, które emulgują i dużo łatwiej je zmyć po prostu ze skóry. Natomiast teoretycznie tak, jest również taki sposób, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap demakijażu. No i chcę jeszcze raz zaznaczyć, że każdy preparat do demakijażu czy mycia twarzy należy zmyć wodą. Nie zawsze jest to napisane na opakowaniu niestety, ale pamiętajcie, że płyn micelarny, czy żel micelarny, czy w ogóle jakieś mleczko, obojętnie, to nie są toniki. To jest zupełnie dwie różne rzeczy, a czasami wciąż się spotykam z tym, że mylimy po prostu ten preparat do demakijażu i z tonikiem. Tonik służy do zupełnie innych rzeczy. Jeżeli chcecie wiedzieć do jakich, no to tutaj będzie u góry odnośnik. Ja film o tonikach już jakiś czas temu nagrałam. Chcę też wspomnieć o kilku takich polecanych przeze mnie preparatach do demakijażu czy mycia twarzy, więc podzieliłam sobie to na grupy. Jeżeli chodzi o te tłuste preparaty, czyli do pierwszego etapu demakijażu, rozpuszczenia makijażu, no to jest na przykład masełko Zmija, bardzo przyjemne i łagodne, zwłaszcza dla okolic oczu, ale też mamy taką alternatywę, masełko z firmy Banti, również bardzo fajne. Mamy też taką emulsję olejek, którą sama akurat używam. Stołpy 3 enzymy, bardzo delikatny też preparat, chociaż zawsze trzeba to robić na zamkniętych oczach i u mnie się na przykład to sprawdza, moje oczy nie są podrażnione, nie są też zbytnio wrażliwe i również cały makijaż pięknie jest rozpuszczony i domyty. Ale też mamy na przykład mleczko, jeżeli ktoś woli taki preparat Sylveco, te arnikowe, bardzo też fajne, łagodne, dobrze ten makijaż domywa. Albo jak ktoś woli żel micelarny, no to mamy taką wersję w Basic Labie. I właśnie ten żel micelarny jest lepszy od płynu, bo możemy rozprowadzić go rękoma, a nie wacikami. Tak przy okazji ktoś się może zastanawiać, no dobrze, no to te 2 etapy demakijażu sobie ktoś wymyślił, no bo chce po prostu zarobić więcej kosmetyków, ale to nie jest tak, naprawdę te preparaty są wydajne i to nie jest tak, że hop siup i zaraz Wam ich ubędzie, tylko naprawdę tych preparatów wystarczy w małej ilości nałożyć na twarz, żeby ładnie tą twarz domyć, a ponadto no, też ma to swój cel, żeby ta pielęgnacja nasza działała, żeby po prostu nie robić tego bez sensu. Ponadto nie używając wacików też trochę możemy zaoszczędzić, więc naprawdę uwierzcie mi, że to myślę, że wychodzi nawet na plus. Więc w ten sposób sobie na to spójrzcie. No dobrze, a jeżeli chodzi o kolejne preparaty polecane przeze mnie, no to na przykład te na bazie wody pianki, bardzo fajna jest z Only Bio. Sama ostatnio ją używam, jest taka delikatnie nawilżająca. Druga to była z Bielendy, ona również fajnie nawilżała, była bardzo łagodna, ale mamy też różne żele, na przykład stołpy, czy mamy na przykład taką Soraya Plante żel, który też jest bardzo delikatny, więc tych opcji naprawdę mamy sporo. Ja tutaj wypisałam wcześniej i wypiszę kilka propozycji, żebyście też mogli sobie to zapamiętać i sprawdzić, przetestować u siebie w domu. Także mam nadzieję, że ten temat już jest wyczerpany, że będziecie wiedzieć od dzisiaj, jak prawidłowo myć swoją buzię, jak wykonać prawidłowy demakijaż, że nie będzie tutaj wątpliwości, a jeżeli są, no to oczywiście w komentarzach dajcie mi znać, ja chętnie odpowiem. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaki!